Zbigniew Krysiak, ekonomista z Instytutu Myśli Schumana, już przygotowany ze swoją prezentacją. Modele ekonomiczne, czy opłaca się wprowadzać małe reaktory modułowe, SMR-y, czy jest to opłacalne? Panie profesorze, proszę o głos. Tutaj pana szary mikrofon. Bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie na wystąpienie na tej konferencji, która jest pod patronatem Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika. Uważam osobiście niezwykle ważna instytucja w sieci uniwersyteckiej w Polsce i ważna z perspektywy roli też promocji badań, rozwoju aplikacji naukowych w świecie. Proszę Państwa, ja chciałem się odnieść do zagadnienia SMR-ów, jakby pokazując pewne aspekty ekonomiczne i uwarunkowania, które właśnie są związane z procesami transformacji energetycznej. Tutaj, jak już zostało niejednokrotnie powiedziane, że są to rozwiązania ekonomicznie tanie, elastyczne i stabilne. Tu chciałem zarysować ten problem, czy też jakby postaram się wykazać, czy też wzmocnić taką właśnie tezę, że rzeczywiście w obecnych warunkach, w sytuacji, jaką mamy, ten kierunek wdrażania komercyjnego SMR-ów jest w szczególności tutaj dla polskiej gospodarki niezbędny. Warto pochylić się właśnie nad takimi kryteriami czy też czynnikami, które służyły do takiej oceny ekonomiki, technologii i uwarunkowań dla rozwoju SMR-ów. Tutaj, proszę Państwa, wczoraj obiegła informacja w mediach, że Stany Zjednoczone ograniczają dostawę do Polski właśnie chipów, które są istotne z perspektywy sztucznej inteligencji. Argument główny jest taki, że nasz system, że tak powiem, bezpieczeństwa jest nieszczelny w sensie ryzyka przekazywania tych technologii na przykład do Rosji. W związku z tym to jest oczywiście, nie będę tego rozwijał, natomiast jak tu zdążyłem już pozyskać wiedzę od fachowców też, że w kontekście rozwoju SMR-ów właśnie te zagadnienia czy używanie właśnie sztucznej inteligencji będzie jakby niezbędnym czy ważnym, można by powiedzieć, w przyszłości zagadnieniem. Kolejna rzecz tutaj, proszę Państwa, z 3 wykrzyknikami. Wąskie grono specjalistów, ekspertów ma świadomość, że właśnie mamy skonstruowany pierwszy polski reaktor, znaczy pierwszym polskim to była Maria, prawda, ale ten, który właściwie był realizowany w latach 2016-2023. Tutaj dzisiaj pan minister Czarnek występował, też akcentując tą sprawę. Ale okazuje się, że zostały w tej chwili fundusze, środki jakby zabrane, czy też nie ma póki co możliwości realizacji, czy też finansowania, co jest bardzo smutne, dlatego że jest ryzyko, że ten zespół się rozmontuje, a wkład tutaj w te działania jest w mojej skromnej opinii, bo nie jestem fachowcem od tych spraw właśnie technicznych, jest niezwykle ważny. Właśnie reaktor 4. generacji i tutaj, jak również pan prezes Chludziński mówił, jak wiemy wszyscy, że dzisiaj przyszłość będzie należała do małych reaktorów jądrowych i żeby po prostu być w tym peletonie, to trzeba się tym zajmować. Innej możliwości tutaj nie ma. Jak mówiła pani profesor z uniwersytetu, przy szkoleniu operatorów to jest kilka lat, prawda, więc podjęcie takich strategicznych
decyzji w tej chwili będzie uwarunkowywać różne działania, które są związane z przygotowywaniem kadr i z edukacją. Dlatego, proszę Państwa, ja uważam, że trzeba, osobiście będę starał się w miarę możliwości w mediach to nagłaśniać, że trzeba tą sprawę bardzo mocno wypromować, bardzo mocno też działać w kierunku właśnie być może stworzenia takiej presji oddolnej, żeby no, tutaj ta wspaniała konstrukcja, można powiedzieć, ona potrzeba, z tego co wiem, około 80 milionów na konstrukcję już inżynierską, na projekt inżynierski, żeby ona po prostu nie przepadła. I proszę Państwa, tu takie kryteria wymieniam, czy też czynniki, do których chciałem się właśnie odnieść, które Państwo znacie i które, można powiedzieć, w jakiś sposób powinny być brane pod uwagę przy analizie różnych alternatywnych rozwiązań czy inwestycji dla produkcji energii elektrycznej. Tutaj z takich właśnie może mniej znanych czynników, które tutaj wyświetlam, to jest właśnie tutaj właśnie, energetyczna stopa zwrotu z inwestycji. No i trzeba by w tych czynnikach też ekonomicznych podkreślić koszty zaniechania lub usunięcia inwestycji, a także ryzyko niewydolności systemu gospodarczego. Także to są te rzeczy, które wydaje się wymagają jakichś większych, też szerszych może działań, analiz i uwzględniania właśnie w tych decyzjach i budzeniu świadomości wśród właśnie decydentów, że tak powiem, jakie kryteria do tych decyzji są tutaj ważne. Tu tak dla pewnego porządku, prawda, ten slajd wszyscy znamy. Tutaj, proszę Państwa, kilka slajdów. Ja skorzystałem z wystąpienia pana profesora Gutowskiego. Dziękuję panie profesorze za te różne wystąpienia w internecie, bo tam miałem okazję pana poznać. I właśnie to pokazuje, dlatego że zarówno czas budowy, jak i projektowany okres eksploatacji, tutaj uważam, że z ekonomicznego punktu widzenia są niezmiernie ważne, jeśli chodzi o SMR-y, biorąc pod uwagę versus budowa dużych reaktorów jądrowych, prawda? I też już no, posiadany przez Polskę ta konstrukcja polskiego reaktora. Z tego co wiem, z tego co mówione było, już około 30 podmiotów gospodarczych tym reaktorem polskim jest zainteresowana. Tutaj też uważam, że ważna informacja taka do promocji publiczna, żeby odczarować to, że reaktory czy technika jądrowa jest niebezpieczna, prawda? To jest właśnie bezpieczeństwo, ilość przypadków śmiertelnych na 1 terawatogodzinę. No i tu też dla pewnego porządku, jakby mówiąc o różnych typach reaktorów i wśród tych, jak rozumiem, ten wysokotemperaturowy, czyli ten polski mały reaktor, no, będzie tutaj wchodził, czy tworzył właśnie taką szansę stosowania w tych przemysłach wymagających właśnie wysokich temperatur, co proszę Państwa dla mnie jako ekonomisty jest niezwykle ważne, bo pamiętajmy, że to tu już pan prezes Ludziński mówił też, że koszty produktów, a zatem cena, prawda, jest determinowana przez właśnie koszty energii, prawda, dostępność, płynność czy też dostaw i w związku z tym to się będzie przekładało na kapitalizację w gospodarce i kapitalizację gospodarstw domowych. Ja będę później o tym mówił, że właśnie w tym całym problemie jest w tym zagadnieniu budowy elektrowni jądrowych, SMR-ów, ważna jest sprawa, skąd wziąć kapitał, ile tego kapitału można wygenerować, bo ten kapitał generują gospodarstwa domowe, prawda, obywatele, on później jest kumulowany w różnych instytucjach, ale też właśnie w przedsiębiorstwach energetycznych. Tu wydaje mi się niezwykle ważny
ważny obrazek, proszę Państwa, który pokazuje, jaką trzeba powierzchnię dla różnych technologii, prawda, tutaj dotyczących czy węgla, czy fotowoltaiki, czy w porównaniu do SMR-ów. No, to nie jest obojętne, prawda, bo ziemia kosztuje. Na tej ziemi, na której, prawda, potrzeba jej tyle do fotowoltaiki, zresztą niestabilne źródło, prawda, no, to jest koszt i trzeba to policzyć, prawda. Wydaje mi się, że nikt tego w tej chwili nie, to znaczy nie nikt, to zaczyna się już właśnie bardzo jakby intensywnie rozważać, ale to jest taki koszt, o którym się często zapomina w tych, można by powiedzieć, ustaleniu efektywności poszczególnych rozwiązań. Tutaj ja, proszę Państwa, pokazuję właśnie ten slajd, bo on był wczoraj pokazany, dotyczący właśnie nakłady inwestycyjne przy budowie elektrowni na 1 megawat, prawda? To są nakłady, ale jeśli popatrzymy, proszę Państwa, że elektrownie jądrowe do 80 lat, wiatraki 20, no to te wiatraki tak w wielkim przybliżeniu trzeba by w tym cyklu elektrowni jądrowych właśnie wymienić 4 razy. I to tutaj z tabeli wynika, że te koszty inwestycji, te bez uwzględnienia tego elementu są wyższe dla elektrowni jądrowych, no ale znowu ten element wymiany kilka razy właśnie tych systemów wiatraków jest tutaj, nie można tego pominąć. Proszę Państwa, wydaje mi się, że nie można zapominać o determinantach ideologicznych, które są jakby dysfunkcją zdrowego modelu transformacji energetycznej. To jest sprawa, która wydaje się, że jest takim bardzo fundamentalnym czynnikiem, który no, może prowadzić nas, Unię Europejską, do po prostu w ślepą uliczkę. Ja tu cytuję, bo jestem pracownikiem też Szkoły Głównej Handlowej, ale jako działacz Instytutu Myśli Schumana nie mogę o nim zapomnieć tutaj, kiedy o tym rozmawiamy, czyli właśnie centralizacja. Dlaczego o tym mówię? Proszę Państwa, z ekonomicznego punktu widzenia najbardziej efektywna ekonomia jest wtedy, kiedy jeśli mamy zbiór różnych podmiotów, to jeśli te podmioty są wszystkie wysoce, że tak powiem, skapitalizowane, wydajne, mają podobny potencjał ekonomiczny, prawda, to cały zbiór, cała ekonomia jest właśnie wtedy na bardzo wysokim poziomie rozwoju i kapitalizacji. I dlatego właśnie tutaj te zapędy centralistyczne są potężnym wrogiem właśnie, no chociażby to, co też było mówione, Niemcy, inni, zresztą przez pewien czas chyba Niemcy wywierali presję, że we Francji zaczęto zamykać elektrownie jądrowe, później, prawda, powracano do nich, Niemcy idą w węgiel, prawda, to wszystko to są takie elementy, które wynikały z zaburzenia, czy z tych takich trochę ślepego myślenia dotyczącego na gruncie ideologii. No też wczoraj była pokazywana prezentacja, że w obecnym ministerstwie mają ambicje, żeby kiedy w 1935 roku to już mieć 60% z OZE, prawda? Ja później pokażę, czemu zagraża taka zła struktura właśnie w OZE. Tu, proszę Państwa, czyli kapitał. Skąd wziąć kapitał? To jest gospodarka musi funkcjonować, musi zarabiać. I tutaj widzimy właśnie, co dzieje się w Unii Europejskiej, która po prostu coraz bardziej w tyle zostaje w stosunku do Stanów Zjednoczonych, czyli tracimy potencjał kapitałowy. To też przerzuca się, czy przekłada się na Polskę. Właśnie tutaj jak rozmawiamy często, czy dyskusje o tym, czy no chociażby taka, przepraszam bardzo, ale trywialna rzecz, żeby kontynuować pole, czyli ten Polka, pola, bardzo ładnie ta nazwa mi się podoba, prawda?
to te 80 milionów to jest, proszę Państwa, nieprawdopodobne, że te pieniądze są, tak? Tylko trzeba mieć po prostu wiedzę i wolę. I proszę Państwa, tutaj ja pokazuję taki slajd pewnego procesu centralizacji, to jest opracowane przez think tank niemiecki, do czego doprowadziło takie trochę ideologiczne wejście w euro. Takie gospodarki jak Włosi, Francja, Portugalia, Hiszpania, Belgia potraciły 2-3 roczne PKB na tej przestrzeni, czyli są coraz gorsze w stosunku do niemieckiej. No i na szczęście to opracował think tank niemiecki, prawda? Czyli co to oznacza? Mamy mniej kapitału, bo jak tracimy, to te slajdy mają na celu właśnie wskazanie na te takie, można powiedzieć, w jakiś sposób drajwowane czynnikami ideologicznymi właśnie działania. No tutaj, proszę Państwa, inflacja to też odbiera nam kapitał, dekapitalizację, prawda? Tutaj to tylko dla pewnego porządku, tutaj dla pewnej podkreślenia świadomości, że to kiedy wysysa inflacja pieniądze z gospodarstw domowych, tak, to są mniejsze oszczędności, bo w gospodarce niektórzy myślą, że w gospodarce pieniądze to pochodzą od bogatych instytucji finansowych i oligarchów. Nie, pieniądze pochodzą z gospodarstw domowych, tak? I teraz chodzi o to, żeby dbać o dobrze funkcjonującą gospodarkę, żeby mieć ten kapitał. Polska, proszę Państwa, tutaj jest w dobrej sytuacji, bo dług do PKB jest na takim od dłuższego czasu poziomie około 50%, oby się to nie pogorszyło, bo na tle, proszę zobaczyć, innych krajów, no tam jest w wielu wypadkach fatalnie. Czyli my mamy jeszcze duże możliwości pożyczkowe, to znaczy duże możliwości, żeby ten kapitał na właśnie SMR-y skierować. Następnie ważna sprawa, proszę Państwa, też jak model, ja to nazywam taki solidaryzm społeczno-gospodarczy, może być owocować na tutaj wzrost chociażby PKB. Proszę zauważyć, że tu nominalne, wyrażone w dolarach, bo to jest ważne, bo to daje nam porównanie jednej gospodarki do innej. Proszę zobaczyć, w tym okresie 2008 do 2015 nic się nie zmieniło. Myśmy się nie bogacili. Tak? A tutaj od 2,16 do 2,23 bardzo silny wzrost. Tak? I widzimy tutaj ten wzrost jest 70%, była poprzednio około 24%, prawda? Czy to jest jakby ważna sprawa, tu też pani profesor Uścińska wczoraj na wstępie mówiła o tym właśnie, że my nie będziemy mieli kapitału, jeśli na SMR-y, jeśli nie będzie on pochodził, czy też nie będą silne kapitałowo gospodarstwa domowe. Teraz no tutaj, proszę Państwa, popatrzmy na w Unii Europejskiej. Polska w tym okresie bardzo szybko rosła, Unia Europejska niewiele. Czyli co to oznacza? Że niektórzy mówią, że my jesteśmy silnie zależni od Unii Europejskiej albo od Niemiec. To nie jest prawda. To zależy od modelu gospodarczego. I tutaj przed chwilą właśnie to wykazałem. Oczywiście jest duża wymiana handlowa, niewątpliwie, to jest ważne, ale dzisiaj trzeba myśleć też właśnie w związku z tym, że Unia jest coraz bardziej w tyle w stosunku do Stanów Zjednoczonych, to trzeba właśnie myśleć o tym, co z tym fantem robić. Tu też tylko dla porządku relacje tego PKB, nawet takie Niemcy w stosunku czy do Stanów, czy do Chin są małymi graczami. Tu, proszę Państwa, pokazuję właśnie sprawę dotyczącą wzrostu średniej płacy w Polsce. Tutaj była w okresie 2008-2012, a tutaj mamy ostatnio, czyli ostatnie lata, ostatnie powiedzmy 6 lat, tak, doprowadziły, że my znaleźliśmy się w czołówce. I stąd, proszę Państwa, ten wzrost wynagrodzeń tutaj
Proszę zobaczyć, że w okresie tym 2,8-2,15 był 35, a 2,16, 23, 76. Czyli to bogactwo gospodarstw domowych mogło się odkładać w depozytach, akcjach i obligacjach. I to jest istotna odpowiedź właśnie na pytanie, jak generować właśnie ten kapitał, bo ten kapitał, nawet jeśli mamy KGHM, Orlen, mamy środki rządowe, mamy inwestorów, prawda, to cały czas ten poziom kapitału gospodarstw domowych istotnie będzie się przekładał na to, żeby robić koniunkturę, obroty w gospodarce, czyli wpływy budżetowe, czyli budżet poprawia swoją kondycję. No i produktywność tutaj, czyli ten czynnik też, który w Polsce bardzo mocno, że tak powiem, się zmienił w ostatnich latach. Teraz mamy wielki znak zapytania, co się będzie dalej działo. Proszę Państwa, tu jest taki trend, ja zrobiłem na podstawie danych z Eurostatu, jak zmniejsza się emisja CO2. No i z tego trendu mi wyszło, że do zera to dojdziemy za 100 lat, wychodząc z tego trendu. A tutaj niektórzy myśliciele mówią, że za 30 lat, 50, no przecież właśnie dlatego uważam, że ta promocja szersza i w mediach i tak dalej tej wiedzy fachowej dzisiaj jest niezbędna, żeby... Tu, proszę Państwa, kiedy mówimy o tym problemie cen i kosztów wytwarzania energii, no to właśnie ten podatek za CO2, no to jest kapitalny argument na reaktory, ale z drugiej strony, jak sobie zadamy pytanie, prawda, proszę Państwa, no w tych okresie tam 2,8, 2,12 to było na poziomie około 10 euro za tonę, prawda, CO2. I powstaje pytanie, co się stało tutaj, prawda, to jest mniej więcej październik 2021. W ekonomii mówimy o czymś takim, że jest podatek, na przykład wyrzucasz zanieczyszczenia do rzeki, do otoczenia, to niszczy środowisko. Zatem kalkulujemy koszty, jakie ponosi środowisko i podatek powinien być przynajmniej ekwiwalentem tych kosztów. No i powstaje pytanie, proszę Państwa, czy w październiku 2021 to te koszty zanieczyszczeń z tytułu, już tak uproszczę, emisji CO2 tak drastycznie wzrosły? No oczywiście, że nie. No więc mamy do czynienia tutaj z wyraźnym ręcznym sterowaniem, spekulacją. Już tego nie będę, prawda, omawiał, bo to jest znany też udział instytucji finansowych, czyli po prostu trzeba to nazwać tak, to jest okradanie społeczeństwa i firm z kapitału, który powinien pójść do właśnie inwestycji w technologię produkcji energii. Tutaj, proszę Państwa, koszty Niemcy, jakie miałyby ponieść przy tym modelu transformacji, to jest 10 trylionów, bilionów, prawda? Trylionów, bilionów. Proszę Państwa, obecnie po amerykańsku, obecnie całe PKB globalne jest około 100 trylionów, czyli 10% produkcji globalnej, a PKB Niemiec jest zaledwie 4,6 tryliona. Tak? To są środki niewyobrażalne. 30% firm z Niemiec chce wyjść poza Unię Europejską ze swoim biznesem, z tego właśnie względu. Tu, proszę Państwa, ceny prądu dla różnych źródeł energii. To pokazuje, bo po prostu to trzeba bardzo jasno komunikować, że no, tu widzimy, węgiel, gaz jest najtańszy, później wiatr, fotowoltaika, prawda? A tutaj jeszcze, przepraszam, o tak. A tu są koszty, proszę Państwa, dla Polski. Jak weźmiemy ETS-2, dodamy, to gospodarstwa, właśnie ten koszt szacowany w perspektywie przy ETS-2 około 1000 miliardów złotych, prawda? Gospodarstwo domowe 200 do 300 tysięcy, nie stać, będzie stać na to może 4%
a reszty nie będzie stać na zaciągnięcie kredytu. I tu, proszę Państwa, chciałem jeszcze mam sporo minut do konkluzji, ale to jest moim zdaniem właśnie wchodzi w ten, można powiedzieć, element kwantyfikowania oceny energetycznej stopy zwrotu z inwestycji. Czyli tutaj to jest propozycja właśnie profesorów z Politechniki Wrocławskiej. Uważam, że ona jest bardzo ciekawa, bo ona ujmuje kompleksowo, prawda, stosunek, że tak powiem, wyprodukowanej energii w stosunku do zaangażowania energii w procesie, można powiedzieć, inwestycyjnym, transporcie, pracach ziemnych itd., itd. Uważam, że to jest bardzo dobre i kompleksowe podejście i ono pokazuje właśnie rzecz następującą. Energetyczna stopa zwrotu z inwestycji, jądrowe są, tu w ogóle bez dyskusji wychodzi ekonomika właśnie tego zagadnienia. Węgiel 30, prawda, co tam, fotowoltaika, biomasa, gdzieś na szarym końcu. I oczywiście warto podjąć szerszą dyskusję czy badania i te rzeczy zweryfikować, żeby sobie to zobiektywizować. Tak jak wczoraj jeden z profesorów ze Stanów Zjednoczonych mówił o bardzo wąskich publikacjach, jeśli chodzi o ekonomikę właśnie w zakresie technologii jądrowych, czy też, ale generalnie znaczy ekonomii SR-ów, SMR-ów, tak. Mi się czasem myli MSR, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, SMR-y, więc mówił o SMR-ach, tak, 32 artykuły. Ale to jest, proszę Państwa, rzecz niezwykle wymaga, znaczy ona jakby dla decydentów powinna być czynnikiem podstawowym, a z tego wynika coś takiego, że mapa ryzyka niewydolności systemu gospodarczego. To wszyscy Państwo, Pan Profesor, wszyscy tutaj, którzy zajmujecie się Państwo tą sprawą od strony inżynierskiej, mówicie o tym problemie stabilnych źródeł dostaw i tak dalej. I z tego wynika tak, że właśnie gdybyśmy chcieli przejść na 100% OZE, no to po prostu oznacza niewydolność systemu gospodarczego. Tak? Tutaj to prowadzi, tutaj jest taka gradacja, co by było właśnie w kolejnych latach, gdybyśmy mieli 50% w strukturze OZE, 75 i 100. A tutaj to koszty energii elektrycznej w miarę wzrostu udziału w OZE. Czyli powszechnie obywatele są karmieni tym, że no jak OZE to będzie taniej. No to nie jest prawda. I tutaj, proszę Państwa, co CO2 robi? 23 miliardy tylko PGE w 2023 roku. To jest koszt, przekłada się w cenę, prawda, dla odbiorców. To jest, proszę Państwa, prognozowany deficyt mocy w Polsce. A dzisiaj chce się likwidować elektrownie węglowe, zamykać kopalnie, a nie ma decyzji co do tak naprawdę przyspieszenia procesów wdrażania chociażby SMR-ów. Tak? Na ten wspaniały projekt kiedyś Instytut Badań Jądrowych w Świerku, prawda? Kiedyś to się zaczynało. Zaledwie 80 milionów, nie ma pieniędzy. To jest po prostu nieprawdopodobne. Proszę Państwa, proszę zobaczyć, co będzie z brakiem prądu. Ile dni bez światła. Jeśli nie uzupełnimy tych mocy. No ale jak będziemy likwidować kopalnie, czyli tutaj w 2038 to jest, przepraszam, w dniach, tak? W godzinach, tak? Dobrze.
Tak, to jest w godzinach, tak. No to tak czy inaczej. Dzisiaj jak państwo wyłączą prąd na 2 godziny, to już tam jest alarm w domu, tak już. To są jakby rzeczywiste, przepraszam, tu nie w tą stronę. To jest, proszę państwa, z raportu Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Takie raporty sporządzają różne kraje. I wszyscy wobec tego przechodzą zupełnie bez refleksji. Znaczy nie wszyscy, prawda, bo tutaj osoby na tej sali i pewnie wielu internautów myśli inaczej. Przy obecnym modelu transformacji proszę zobaczyć koszty energetyczne i to jest dla Polski przez 25 lat to jest 2400 miliardów. Polskie PKB obecnie jest 3200 miliardów. Są środki niemożliwe w tym modelu do zorganizowania. I tu, proszę państwa, niewątpliwie w tym kontekście jest rola, tak jak ona się zaczęła, i KGHM, PKN Orlen i wielu innych właśnie, które potrafiły uruchomić, rozpocząć te procesy, również znajdować pieniądze na te procesy, prawda? Również pojawiło się wiele inwestycji w Polsce. Taki wynik zaskakujący 2022 140 miliardów bezpośrednich właśnie inwestycji. I tutaj też warto przypomnieć że z wczorajszej prezentacji, że w tej chwili około 30 już dużych, poważnych firm w Polsce są zainteresowane właśnie tym polską polą, prawda? Warto by wreszcie tą polkę zatańczyć, tak? Tak, żeby ktoś umiał zagrać i tutaj, proszę państwa, też chciałem pokazać też jeszcze z tych slajdów generowanie właśnie kapitału. To generowanie kapitału widzimy też per capita wyraźnie myśmy, że tak powiem, w tych ostatnich latach zwiększali. I tutaj pokazuje strukturę PKB, że takimi źródłami tego kapitału to są właśnie zyski kapitałowe, czyli tak jak Orlen, KGHM czy jeszcze inne podmioty polskie, które to zyski zostają tu w kraju, a nie wędrują za granicę. No i druga kwestia to jest właśnie dochody z pracy, czyli podnoszenie właśnie płac, czyli kapitalizacja właśnie gospodarstw domowych, bo wtedy te oszczędności. Myśmy w ostatnich latach bardzo dość silnie, powiedziałbym, relatywnie silnie wzrosła właśnie struktura płac w całym PKB, co potwierdza właśnie wzrost tego kapitału. To są, proszę państwa, dziękuję za uwagę, takie można powiedzieć refleksje pewnie też do dyskusji panelowej dzisiaj, które być może będzie szansa na to, żeby je rozszerzyć. Dziękuję. Także pan profesor, jak państwo słyszycie, już rozgrzany, już się nie może doczekać panelu. My również, ale również nie możemy się doczekać wykładu pana profesora Adamczyka, który będzie mówił o rozwoju w kontekście historycznym. Także zapraszamy na krótką przerwę, dosłownie rozprostowanie nóg. Za 5 minut pan profesor.